Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Dziś następne spotkanie z Jakubem Żyteckim. Młodym, zdolnym, świetnym gitarzystą, doskonale Państwu znanym, mam nadzieję. Ale dziś będziemy rozmawiać o gitarach Kuby, o majonezach. Bardzo dobrze, prężnie działającej polskiej firmie, którą znam od lat, znam i szanuję i jak widać nie jestem osamotniony w swym odczuciu. Dokładnie. Kuba, majonez. Dlaczego majonez? Tak jak mówiłem wcześniej, to wydawało się, że to jest taki naturalny krok w ich stronę, ponieważ jakby znaliśmy się już od jakiegoś czasu i po tych moich takich, może nie perypetiach z Musicmanem, ale jakimś takiej pewnej wypalonej znajomości stwierdziłem, że może warto znaleźć coś tutaj na miejscu i oni zawsze gdzieś tam krążyli wokół mnie i po prostu padło na to, że pojechałem do nich raz, drugi i skończyliśmy na stworzeniu jednej gitary i kolejnej i przyjaźń trwa. To jest też taka miłość, na którą pracowałeś, czy to jest miłość od pierwszego wejrzenia, gitara, którą dotknąłeś i mówisz, ojej, jakie to ładne, będę na niej długo grał. A czy to jest chyba tak jak wcześniej ci wspominałem, że ja sam cały czas nie wiem jeszcze, co znaczy dla mnie idealna gitara, więc to jest cały czas szukamy razem, ale też jakby z ich pomocą, jest z ich wiedzą, jest z ich jakby pasją do tworzenia gitar. Myślę, że na pewno łatwiej będzie to znaleźć no i teraz jakby właśnie idziemy bardziej w taką stronę. Zauważyłem, że z czasem bardziej interesowało mnie pójście właśnie w stronę gitar w stylu Strat, w stylu Tele, czy nawet model, który jest dość mocno inspirowany Jaguarem, który robiliśmy ostatnio. A tu jest taki klasyczny przykład takiego pewnie trochę Strata / pewnie Shure, tak? Nazwijmy to. Wiem, że ich gitary są wymuskane wręcz. Zresztą jak się na nie patrzy, to jak z obrazka. Co to jest? Z czego ta gitara jest zbudowana? Tu jest korpus mahoniowy, pick-upy, to są pick-upy, to jest taka mała firma, która się nazywa Lolar Pickups. Oni są ze Stanów i oni właśnie działają z Tomkiem i z Dawidem z majonezami już od jakiegoś czasu i oni robili głównie właśnie wcześniej takie nisko-outputowe, vintage'owe pick-upy i to jest jakby kolejny produkt z tej serii. Oni dopiero ostatnio zaczęli robić pierwsze swoje high-gainowe pick-upy, a wcześniej robili w tym stylu i to są one brzmią mniej więcej jak single. Mają ten taki klasyczny, tą klasyczną szklanę, a w środkowej pozycji czy w pozycji mostka ten taki twang. Nie wiem dokładnie jak się nazywa ta płytka, ale ona jest właśnie taka bardzo charakterystyczna, bo jest tutaj tak specyficznie wypalana. To ponoć chłopaki mówili, że to jest drzewo, które miało raka, więc dlatego trochę smutna historia. Wygląda to cudnie. Ona nie jest lakierowana jeszcze, nie? Po prostu to jest takie... Chyba jest po prostu tylko jakoś tak starta, tak. No i mostek tremolo, trójpozycyjny przełącznik. Tak, to jest ten model Agila, który oni wypuścili bodajże rok temu, była chyba premiera tego. No i właśnie przyznam się szczerze, że jak robię sobie w domu takie sesje, gdzie po prostu sobie improwizuję dla siebie, gram, to jest zawsze ta gitara, którą łapię, bo jakoś strasznie fajnie mi się na nie gra, jakieś takie leadowe rzeczy i też trochę mam powrót do mostków tremolo, bo przez długi czas w ogóle z nich nie korzystałem. A jak zaczynałem grać na gicie, to grałem na Floyd Rose'ach, więc to jest taka... To jest gitara, którą musiałeś w pewien sposób rozgrywać, czy ona już sama w sobie była tak miła, tak dobra, że sama grała? To jest gitara, którą oni mi wysłali na zasadzie masz na parę tygodni, zobacz zobacz w ogóle co to jest za model i sprawdź sobie. I ta gitara już u mnie jest parę miesięcy i w sumie nie wiem, czy chętnie chciałem im ją teraz oddawać. I mówię, ja mam bardziej z gitarami chyba tak, że się trochę zapoznajemy i to naturalne. Ta relacja gdzieś jakby rośnie z czasem i właśnie tak miałem z tą gitarą, tak miałem chyba w zasadzie z każdą gitarą od nich. A jak zmieniasz instrumenty, trochę nie ufasz tym nowym instrumentom, czy jesteś otwarty na nową współpracę? To znaczy, jestem jak najbardziej otwarty, ale zawsze na początku jest trochę taki swego rodzaju szok, no bo wiadomo, jakby celujemy w różnego rodzaju instrumenty i różnego rodzaju wielkości gryfów. Wiadomo, każda gitara. Dla mnie komfort jest najważniejszy, jakby sposób, w jaki czuję gitarę, ale też zauważyłem, że nawet jeżeli nie wyczuję na samym początku, to czasami, znaczy właśnie trochę jest tak, że muszę dać jej czas i w ogóle jakby trochę się właśnie z nią zapoznać i zobaczyć, co będzie po paru tygodniach, załóżmy. I właśnie z nią miałem tak... Jak bierzesz nowy instrument do ręki, na co zwracasz uwagę? Wiesz co, bardzo na gryf, na prawą rękę, w sposób, jak ta prawa ręka tutaj leży. Przede wszystkim, czy te potencjometry nie są zbyt blisko, żebym w nich tutaj nie uderzał. Też bardzo ważne jest dla mnie to, jak stoję z gitarą, żeby ta gitara po prostu dobrze przylegała do ciała.
Właśnie z tym moim Telecasterem, który pokażemy później, tam jest troszkę taki problem, że musimy przypiłować tą część gitary, bo troszeczkę jest tak, że w momencie jak stoję z nią, to ona tak mi przylega do ciała, że mi trochę zjeżdża i gryw jest jakby jest poziomo, ale mówię, to jest kwestia indywidualna. Właśnie z nim jest o tyle to fajne, że możemy to w każdym momencie zmienić. Przetworniki są takie, o które ci chodziło, czy takie, które chłopaki ci zaproponowali? Nie, to było właśnie coś takiego. Z pick-upami to mam tak przede wszystkim, jakby to jest na zasadzie, co uważacie. Ja tylko generalnie mówię, że może nie chcę, to już my jakichś wysoko outputowych pick-upów, wiadomo, single albo humbuckery, w zależności od wyboru, ale oni jakby, to jest jakby ich tutaj inwencja i propozycja. A czego szukasz w pick-upach? Skoro zaufałeś im, to znaczy, że też miałeś wyobrażenie tego, jak te pick-upy będą brzmieć, nie? Właśnie a propos tej gitary nie miałem żadnego wyobrażenia. To było tak, że po prostu jest taki model i wysyłamy ci to, sprawdź sobie i mówię, to jakby ta przyjaźń się wytworzyła po czasie, ale nie miałem tutaj żadnych oczekiwań, bo większe oczekiwania były w przypadku tej mojej pierwszej gitary, którą z nimi zrobiliśmy, ten właśnie model Legend, to jest właśnie taki w stylu Telecastera, to tam trochę więcej jakby dyskutowaliśmy na temat soundu. Jeszcze byśmy chcieli zobaczyć, jak ta gitara brzmi, bo rozumiem, że to jest model, który dał ci majonez do tego, żebyś zapoznał się z firmą. To jest gitara, którą dostałem w tym roku, więc już wcześniej miałem ich kilka, więc zdążyłem się z tą firmą dość mocno zapoznać. Bardziej kwestia zapoznania się z tym danym modelem, bo ten model jest nowością, on wyszedł rok temu. Więc to bardziej w tą stronę. To pokaż, jak ta gitara gra, co ona potrafi z siebie wydobyć. Bardzo lubię grać na niej, na takich czystych, jakichś powiedzmy, takich funkowych soundach. Strasznie fajnie. W ogóle mam trochę coś takiego, że jak zaczynam na niej grać, to od razu mi się odpalają jakieś bluesowe liki. Właśnie też zauważyłem, że różnymi technikami od razu masz tak, że... Tak. Że trochę jakby gitara dyktuje pewien sposób grania i to mi się właśnie podoba. Super. Tak. Zaczynasz się bawić instrumentem i od razu różne kolory w głowie ci się pojawiają. Tak, nie? że właśnie tak chyba do tego staram się podchodzić, nie żeby dążyć do tego, żeby mieć idealny instrument i grać na jedynej gitarze przez całe życie, tylko bardziej tworzyć instrumenty może sprecyzowane do danej rzeczy, które dyktują pewien sposób grania. Załóżmy, bierzesz Hollow Body, to od razu ci się wkręcają po prostu jakieś po prostu jazzowe liki, nie? A bierzesz coś takiego i od razu zauważyłem, że robi mi się po prostu pozycja Hendrixa i... Już takie szybkie w stylu B.B. King vibrata. Ja mam jakieś takie tego typu rzeczy. Czy jak grasz na takim instrumencie, to bawisz się też barwą samego instrumentu w sobie? Czy jak ustalasz sobie przed graniem jedną barwę, to starasz się być jej wierny? Nie. W sensie jak załóżmy nagrywam gitarę do nowego numeru, to bardzo często sprawdzam, który pick-up akurat z danym aranżem działa, miksuje się najlepiej. I to jest cały czas jakby próba szukania tego idealnego do danego numeru soundu, bo to wszystko jakby dyktuje piosenka. Jasne. To tę gitarę znamy. Zobaczmy teraz następny model. Czyli to jest ten legendarny Legend, tak? Ten legendarny Legend, tak. To jest pierwsza gitara, jaką zrobiliśmy. Historia tego jest taka, że jak pierwszy raz do nich przyjechałem, Tomek, jeden właśnie z braci Dziewulskich, miał dla siebie zrobioną podobną gitarę z takim wykończeniem. Po prostu jak ją zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że chcę takie wykończenie. Po prostu to było tak jakoś uderzało w moje poczucie estetyki wtedy. No i oczywiście ten kształt, bo zawsze marzyłem o tym Legendzie. Oni jeszcze mieli taki patent z płytką winylową, bo właśnie musimy to zrobić, bo ta płytka, która tutaj wyszła, jakby zrobiliśmy ją tymczasowo, mieliśmy ją zmienić na winyl, a jeszcze tego nie zrobiliśmy, a to jest strasznie fajny patent. Nad tą gitarą pracowaliście wspólnie? Tak. Ta gitara to była ta gitara, przy której rzeczywiście było trochę rozmów i jakby właśnie trochę to trwało, ale udało się zrobić coś naprawdę fajnego i wydaje mi się, że
że właśnie ta moja ostatnia płyta jest taką kwintesencją tej gitary, bo to jest dokładnie taki sound, jaki mi chodziło. I cała w zasadzie płyta jest nagrana na tej gitarze. Dobrze, to powiedz mi, jakie były oczekiwania wobec tej gitary? Oczekiwania były takie, ja byłem wtedy, to był moment, w którym zacząłem się fascynować czystym soundem i takim właśnie crunchowym, lekko łamiącym się, lekko takim saturowanym. I przede wszystkim chciałem ją do tego wykorzystać. Zależało mi na mocnym sustainie, więc zero jakichś tremolo mostków, tylko właśnie stały mostek. Na pewno singiel właśnie przy gryfie i humbucker przy mostku, co by w razie czego, gdyby w przypadku jakichś high-gainowych soundów, żeby mieć dostęp do tego humbuckera. I zrobiliśmy tutaj taki patent, który też mnie u nich zauroczył. To jest taki preamp, który oni wkładają tutaj do tej gitary. I to wygląda tak, że ja sobie go aktywuję tutaj. No, trochę zaczyna brumić, no ale wiadomo. A tutaj mam, to nie jest gałka tonów, jakby tutaj gałki tonów nie ma, tylko tu jest poziom tego preampu i mogę sobie go zwiększać. On jest na tyle mocny, że ja zawsze jak go sobie aktywuję, to i tak mam zjechane do minimum, bo naprawdę jest spory. No ale wiadomo, można zawsze go jeszcze dopalić do przodu. To średnio działa na przesterach, szczerze mówiąc, ale z racji tego, że te ostatnie moje rzeczy były głównie na czystych soundach, to właśnie to się sprawdza idealnie. To pokażmy różnicę w takim razie. Więc... No, można to na przykład na bazie tego riffu z jednego z numerów. Bardzo wyciąga dużo jakichś takich alikwotów. To było bez, tak? To było bez i teraz jest z. Nawet jak zagramy jakieś akordy, jakieś kwinty, czy słyszymy te harmoniczne, które w fajny sposób się tak ze sobą gryzą. Nie, to jakieś brzęczenie strun, to wszystko strasznie wyłazi i na to mi właśnie bardzo zależało, żeby to wszystko powyciągać. A w momencie właśnie, jak nie ma tego preampu, no to wszystko jest trochę takie bardziej ciemne. Ona jest trochę inaczej strojona, mam wrażenie. Tak, ona jest strojona do Cis. W tym przypadku drop, tu jest jeszcze drop zrobiony na końcu, akurat do jednego z numerów mam drop, ale przeważnie to jest Cis standard. Tak, jakby drewno to jest mahoń, przez to gitara też trochę waży, ale mamy ten dół, który właśnie... Zależało mi na tym, żeby ta gitara, żeby ten sound, mimo tego, żeby to był głównie czysty sound, żeby on był bardzo szeroki w paśmie, czyli żeby miał bardzo dużo góry, co jest trochę ryzykowne w przypadku czystych soundów, bo jakby czyste soundy na gicie mają to do siebie, że jak jest dużo góry, to trochę on ma tendencję do kłucia w uszy, prawda? Ale też właśnie, żeby to miało dużo dołu, co wydaje mi się daje ten mahoń. Przetworniki jakie tu są w środku wsadzone? Tu jest Seymour Duncan Televintage, a tu jest The Mule Bare Knuckle. I to też jakby była ich sugestia. A propos pick-upów. Ja tylko powiedziałem, że właśnie nie chcę nic jakoś super high outputowego. To jest przełącznik do przystawek, a ten na końcu tak, to jest elektryczek? single humbucker, tak? Do tego. Rozumiem. Czyli parę możliwości w sobie ma. Tak, zdecydowanie. No. Ale... I ona jest robiona z jednego klocka, czy z dwóch? Wygląda to tak. Wygląda to tak, jakby było z jednego klejona, albo klejona, ładnie. Także, nie no, wydaje się, że to jest wklejane, tak? Ten gryf. No i wiadomo, tutaj bateria do tego preampu. No, gitara nie jest lekka i też zauważyłem, że właśnie ona... To nie jest na przykład gitara, na której grałbym jakieś leadowe rzeczy. W przeciwieństwie na przykład do tej wcześniejszej, którą tu mieliśmy, ale z kolei ona właśnie gdzieś tam... jakby inspiruje mnie do grania takich właśnie czystszych riffów. Tamta gitara, mówiłeś, że otwiera ci różne patrzenie na muzykę, a tę gitarę jak bierzesz, to już wiesz, co chcesz zagrać? Tak, znaczy trochę tak, bo jakby miałem powiedzmy jakąś tam wstępnie wytworzoną wizję na temat soundu gity właśnie na tej swojej ostatniej płycie, w trakcie której zrobiliśmy tą gitę. I to są głównie właśnie... Ja bardzo tam dużo gram takimi technikami właśnie hybrid picking i dużo jest zabawy właśnie. Dużo jest
zabawy właśnie z hybrid picking i z takim graniem, w którym te dźwięki trochę przenikają się nawzajem, typu... Strasznie lubię właśnie sound, nawet dokładnie tych samych dźwięków, ale granych na 2 strunach, przez co te harmoniczne zaczynają się tak gryźć ze sobą. I właśnie ten preamp trochę też tak działa, że on jakby jeszcze bardziej potęguje to takie gryzienie się gdzieś tam w środkowym dolnym paśmie. Ale przy tym instrumencie mniej używasz pogłosu, a więcej pustych strun? Czy też lubisz grać na tym instrumencie z pogłosem? Nie, bardzo dużo jest też rzeczy z pogłosem. Akurat teraz grałem bardziej takie suche riffy, ale jest też... Bardzo dużo też jest takich ambientowych soundów, ale przeważnie jeśli chodzi o jakieś takie bardziej flashy, czy bardziej takie skomplikowane zagrywki, no to staram się redukować ten pogłos, żeby aż tego tak bardzo nie maskował. No dobra, to tę gitarę też znamy. To jeszcze mamy jedną w zapasie. Tak. Zobaczmy w takim razie, co nas czeka za chwilę. Okay. Okej, to kolejny majonez. No muszę powiedzieć, że one są zgrane wspólnie jakby wizualnie. To nie są takie gitary od sasa do lasa. Taki był plan. Aha. Żeby właśnie mniej więcej utrzymać w podobnym tonie wizualnym. To jest nie tylko, bo w zasadzie pick-upy są dokładnie te same jak w tym poprzednim właśnie Legendzie. Przede wszystkim dlatego, żebyśmy porównali w ogóle sam sound, jak gitara różni się jakby, mimo tego, że ma te same pick-upy. Ale na przykład różne drewno, bo tu jest korpus, to jest pieczony jesion bagienny. Nie mylić z jesiotrem? Nie mylić z jesiotrem, dokładnie. Wszystko jest pieczone, bo podstrunica też jest pieczona i gryf też jest pieczony, ale już nie pamiętam jak pieczony. A bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze tutaj też są takie no prawdziwe drewno, nie? To, co miałeś w pierwszej gitarze. Tak, dokładnie. Też z podobnym jakby wzorem. Też chore drewno. Też chore drewno, no. Chore drewno, ale zdrowo brzmi. Fajna, smutna historia, dokładnie. I tu jest podobna zasada jak w tamtej, bo też mamy ten preamp, który jest troszeczkę inaczej aktywowany, bo tutaj zmieniliśmy, żeby go aktywować właśnie switchem. A tutaj z kolei aktywujemy właśnie single i humbucker. A tutaj jest gałka tonów, bo trochę jakby zapragnąłem z powrotem mieć jednak tą gałkę tonów, bo czasami można się nią fajnie bawić. I też jest Gotoh 510, to jest osprzęt, jest mostek i klucze. Właśnie mostek tremolo i właśnie pick-upy są dokładnie te same, czyli Seymour Duncan Televintage tutaj i DeMille Bernacle. Bawisz się gałką tonów? Czasami? Właśnie czasami tak właśnie jak chcesz zrobić jakiś sound typu bardziej hollow body, to wtedy... A nawet można bardziej. Też trochę tutaj nie działa. No. Pięknie brzmi, pięknie wygląda. Co to jest za gryf? To jest klon? Palonych? Tak. To był właśnie klon, ale ja mogę Jesteś zwolennikiem jasnych gryfów? Trochę tak, jakby ze względów wizualnych bardzo mi się w ogóle podobają. I trochę jest tak faktycznie, może się to wydawać śmieszne, ale mówię, dla mnie bardzo ważne jest jak gitara, w jaki sposób czuję gitarę, jak gitara wygląda, bo wtedy po prostu ta gitara wymaga ode mnie pewnego sposobu grania i nawet jasny gryf w pewien sposób może podświadomie na to wpływać. Nie wiem co to jest, ale... Może tak być. Ale może tak być. Tutaj jest też właśnie gryf taki w formie C, ale pamiętam, że tutaj zrobiliśmy małą przeróbkę, bo delikatnie chłopaki jeszcze go nam nie spiłowali, bo był, wydaje mi się, minimalnie za szeroki. Ty masz długie palce, to potrzebujesz takiego gryfu szerokiego, czy właśnie chyba tak, bo jakoś trochę mi wrócił temat takiego Hendrixa i to się jakoś wtedy fajnie ze sobą łączy. Jak ten gryf jest taki właśnie tego shape'u C. I on też wtedy sprawia, że trochę zaczynasz tak grać. To mi się podoba. Trochę właśnie zaczynasz inaczej pewnie myśleć też muzycznie. No i jakby kształt jest mocno inspirowany Jaguarem, bo mi się zawsze też marzyło, żeby mieć coś w tym stylu. Tylko mówię, ta gitara to jest taki prototyp na razie. Ona nie jest w produkcji jeszcze, tak? Nie. To jest wszystko jakby w fazie eksperymentu i tak naprawdę tutaj jeszcze parę rzeczy będziemy chcieli poprawiać.
No i, ale jakby sama gitara jest mega inspirująca i właśnie nie mogę się doczekać, żeby trochę nowej To muzyki będzie gitara, napisać. która będzie sygnowana twoim nazwiskiem, tak? Trzeba już chłopaków pytać. Nie wiem, zobaczymy. Co byś zmienił w niej, tak jak teraz ją masz w ręku? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba bym spróbował dać troszeczkę jaśniejsze pick-upy. Aha. Ten, na pewno. Zmieniłbym też to, tutaj zrobiliśmy taki pattern, czy chłopaki tutaj to zrobili, że ten preamp nie ma wejścia na baterię, jak widać, tylko jest ładowany przez USB. Super. I to jest fajne rozwiązanie, ale niekoniecznie fajne w momencie, jak na koncercie ci się to rozładuje i nie możesz szybko wymienić baterii, tylko musisz to ładować, więc idealnym rozwiązaniem wydaje mi się, nie wiem czy to jest możliwe, ale pewnie jest to możliwe, żeby mieć dwie opcje. I wiadomo, jak nie chce się gonić do sklepu po baterię, to można to naładować tak, a na koncercie jak się coś wydarzy, to można to szybko wymienić. Albo musi być taki futerał po prostu, że wkładasz do futerału i od razu USB Na przykład, w środku w futerale. Trzeba im sprzedać. Jak masz te 3 gitary teraz, to czym one się różnią tak na pierwszy rzut ucha twojego? Ta w czym jest wyjątkowa? Ja jeszcze nie miałem czasu aż tak dobrze się z nią zapoznać, ale to na pewno ma mniej dołu niż ten Telecaster. Ona też trochę w ogóle jak ją zaczynam brać do ręki, to zaczynam trochę inaczej grać przez ten mostek tremolo. Trochę wrócił mi temat zabawy tremolo. Że generalnie właśnie przez to tremolo, że w końcu mam to tremolo, zaczynam się trochę bawić leadowym graniem na nowo, więc trochę jakby to sprawia, że gram trochę inaczej. No ale ma zdecydowanie mniej dołu, po prostu czuć ją trochę inaczej. Ona jest... Ciężko się o tym gada, nie wiem jak to opisać, po prostu trzeba na nich zagrać, no, wymagają trochę innego. O tym Legendzie mówiłeś, że cała płyta została nagrana na tym Legendzie. To jest gitara do zadań specjalnych, czy też na przykład jakbyś wziął tę gitarę, byłbyś w stanie nagrać całą płytę? Pewnie tak, ale jeszcze do końca nie wiem. Tą gitarę dostałem po skończeniu płyty, jeszcze w tym roku. Nie wiem, trochę sobie ją wizualizuję, że to będzie taka gitara właśnie do takich zadań specjalnych w kierunku takich właśnie crunchowych, kolejnych, trochę bardziej przesterowanych, ale nie high-gainowych soundów. Tylko do tego potrzebuję troszeczkę jaśniejszego tego pick-upu, bo jest minimalnie za ciemny. Jakby sam look tej gitary trochę też przywołuje tego typu sound. No jasne, nie? że tak. Więc tak, chyba w tą stronę. Zatem jak się patrzy na takie instrumenty, to od razu gęba się cieszy. A fajnie, że też że z chłopakami można usiąść i spokojnie porozmawiać i sobie zrobić to, czego się szuka. No. Tak, a przez to też, że jest tutaj łatwa dostępność, wiadomo, do tych wysokich pozycji. Nie pamiętam, że jak jest takim standardowym jaguarze, ale wydaje mi się, że pewnie nie jest to aż tak komfortowe jak tu. To jednak mogę sobie pozwolić czasami na jakieś takie swoje bardziej techniczne rzeczy, nawet na tej gitarze powiedzmy, nie? Gdzieś tam. Nadal można to w miarę komfortowo robić. Zagrałeś z przesterem na tej gitarze. Pokaż czyste brzmienie. No, od razu już się po prostu też... Od razu się wkręcają takie... Myślę, że właśnie jakieś bardziej przestrzenne. Można się bawić bez końca. Super. Pięknie. Majonezy mamy, ale jeszcze jest coś w zapasie chyba. Coś, o czym warto powiedzieć, bo to jest gitara, która ma trochę więcej stron. Troszkę więcej stron. Troszkę z innego miejsca na ziemi pochodzi. To taka rakieta trochę jest. Co to jest? Trochę rakieta, no rakieta ze Szwecji. Jakby historia tej gitary jest taka, że jak graliśmy z Plinim w Japonii 5 lat temu, to przyleciał tam na koncert właśnie Ola Strandberg i tam się zapoznaliśmy. I był na tyle miły, że po powrocie do domu ta gitara czekała na mnie już właśnie w domu i generalnie już została do dziś. I nagrałem już na niej trochę numerów.
Mam teraz trochę taki nawrót do niej, bo wcześniej było tak, że właśnie w tamtym okresie grałem troszeczkę ciężej i nagrywaliśmy płytę ze swoim zespołem, która właśnie dość mocno się opierała na takim 8-stunowym graniu. I później miałem trochę przerwę i teraz trochę mi wraca. Jakiś nowy materiał też próbuję na niej grać. Ona jest prześwietna, jest strasznie przede wszystkim wygodna, mimo tego, że ma 8 strun. To jest w ogóle gryf na takiej zasadzie właśnie fanfrety. Jak widać, skala na niższych strunek jest zupełnie inna, jest dłuższa niż tutaj, przez co ta 8 struna po prostu dużo lepiej wybrzmiewa. Jeżeli chodzi o sam gryf, on też jest tak ciekawie rozwiązany, że on profilowany jest, gryf tak, jakoś, tak? Że właśnie on z kolei układa dłoń w taki dość klasyczny sposób, że ten kciuk się ustawia po prostu bardziej tak. Robić tutaj Hendrixa się da, ale nie jest to aż tak. Chciałem o tym powiedzieć, że Hendrix Hendrixem, ale tutaj ta gitara wymusza klasyczny aparat, tak? Tak, przez co jakby od razu właśnie ręka ustawia się tak i jest jakby większa możliwość tutaj rozciągania palców. A tutaj rozwiązanie jest proste. Nie wiem, jakie dokładnie to są pick-upy, ale to są jakieś EMG tutaj aktywne. To jest trójpozycyjny przełącznik, tone, volume, to wszystko. No i... Ona może być takim dobrym trenażerem, nie? Żeby jak idziesz w pociągu, żeby sobie ćwiczyć. No tak, no jest, tak naprawdę w case'ie wygląda trochę jak saksofon. To jest wielkości saksofonu. Tak swoją drogą majonezy też robią takie gitary właśnie w tym samym kształcie. Tak, one się nazywają chyba Hydra, tak? Pozostajesz, jeżeli chodzi o majonezy, wierny klasycznym kształtom, czy nie myślałeś o takim modelu też? Nie, chyba niekoniecznie myślałem o takim modelu. Właśnie ja bardziej tą gitarę trzymam, znaczy wiadomo, sentyment to jest jedno, ale to jest przede wszystkim bardzo dobra gitara, która fajnie inspiruje właśnie tworzenie nowych rzeczy, ale jeśli chodzi o w ogóle tworzenie moich nowych gitar, to raczej w taki kształt bym się nie skłaniał. Czyli jesteś wierny klasyce? Chyba trochę tak, no chyba mi to trochę gdzieś tam się pojawiło z czasem, że fajnie jest wrócić do takich klasycznych kształtów. No. A do tej gitary, skoro wracasz, masz na nią plan? No trochę tak, bo już część numerów, powiedzmy jakichś nowych jest pisana na niej. To znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko prawdopodobnie w przyszłości, mam nadzieję, jak mi się uda przekonać Dawida i Tomka, no to zrobimy jakąś 8 i będę grał na majonezie, ale to jest na razie jedyna 8, jaką mam, więc chcąc nie chcąc, jeśli właśnie chcę napisać coś ciężkiego, no to jest jedyny na razie taki go-to instrument. Znając Dawida i Tomka, to już 9 mają za nadrzu. Pewnie tak, możemy się zdziwić. Możemy się zdziwić. A na przykład teraz, jak była pandemia i sobie ćwiczyłeś na instrumencie, brałeś ją, czy...? Tak naprawdę w ogóle aż się zaskoczyłem, ale grałem sobie też dużo na niej takich jakichś lidowych sytuacji, typu włączam podkład i gram solówki. I właśnie ta gitara, ona ma przede wszystkim strasznie niską akcję i jakoś jest mimo wszystko mega wygodna. To w ogóle jakby podciąganie samych strun też czuje się zupełnie inaczej. To jest ciężko to opisać, ale nie wiem, co jest może kwestia skali czy czegoś, ale to podciąganie po prostu zupełnie inaczej się odbywa. Ale też myślenie twoje harmoniczne tu jest dużo szersze i na przykład jak grasz na tej gitarze, łapiesz się nad tym, że potem jak bierzesz szóstkę, to czegoś ci brakuje? Czy nie? Czy to przestawiać się myślenie? Nie, po prostu przestawiasz się tutaj w tym wypadku. No jakby nie było jednak, często jak z niej korzystam, no to właśnie po to, żeby wykorzystać te dwie dodatkowe struny Czyli nie masz czegoś takiego, że jak grasz szybko solówkę na tej gitarze i potem weźmiesz tamtą, to ci zlatują ręce z gryfu, bo jeszcze brakuje ci Nie, ale zupełnie inaczej się czuje sound, bo tu są aktywne pick-upy i one są... Ten zakres dynamiki jest zdecydowanie mniejszy, ale zauważam, że to się fajnie sprawdza przy nagraniach takich ciężkich rzeczy. Że ten sound, on się nie chowa, on strasznie wychodzi. On jest dość płaski, ale właśnie jeżeli się celuje w takie konkretne, mocne soundy, to coś jakimś cudem sprawdza. I co wydaje mi się też kwestia pewnie tych pick-upów. One w ogóle, ta gitara ma taki też twangowy... Ma taki twangowy charakter trochę, nie? I właśnie to jest fajne przy takich high-gainowych soundach, bo zyskuje przez to ten sound na klarowności, wydaje mi się. Okej, gitary mamy omówione, za tydzień porozmawiamy o tym, co Jakub ma pod nogą. Do zobaczenia.